Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na focaccię, czyli płaskie włoskie pieczywo, które świetnie sprawdzi się jako dodatek do potraw albo samodzielna przekąska. Naszą focaccię doprawimy świeżym, aromatycznym rozmarynem i ozdobimy ją obrazem z warzyw. Będzie nie tylko pysznie, ale i pięknie. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej focacci zaczynamy od składników suchych. Do miski wsypujemy 500 g mąki pszennej chlebowej, łyżeczkę suchych drożdży, 2 łyżeczki soli i łyżeczkę drobno posiekanego rozmarynu. Zawartość miski krótko mieszamy za pomocą trzepaczki do równego rozprowadzenia składników. W mące robimy niewielkie zagłębienie i wlewamy w nie 2 łyżki oliwy z oliwek. Składniki zaczynamy mieszać za pomocą drewnianej łyżki. W trakcie mieszania dodajemy stopniowo letnią wodę. Ciężko jest podać dokładną ilość wody, bo ta będzie zależeć od kilku różnych czynników, np. wilgotności powietrza. Polecam zacząć więc od 300 ml i dodać jej więcej, jeśli zawartość miski okaże się zbyt sucha. Od razu zaznaczam, że nie jest to też tradycyjny sposób przygotowania tego pieczywa, gdzie niemal płynne ciasto pozostawiamy do wielogodzinnej fermentacji. Tutaj potrwa to w sumie około 2 godzin, więc musimy osiągnąć ciasto, z którym da się pracować na blacie. Po osiągnięciu gęstego, klejącego się ciasta wykładamy je na podsypany mąką blat i zaczynamy wyrabiać do osiągnięcia konsystencji, która pozwoli na uformowanie kuli. Cały proces potrwa około 15 minut, więc polecam uzbroić się w cierpliwość. Ciasto przez wysoką wilgotność nie jest proste w wyrabianiu, dlatego polecam pomóc sobie przy tym szpatułką do ciasta. W ten sposób też utrzymacie jedną rękę w czystości, dzięki czemu bez problemu będziecie mogli w razie potrzeby podsypywać blat mąką. Myślę, że cały proces można by przeprowadzić w robocie kuchennym, ale wyrabiając ciasto dłońmi możemy je poczuć i samemu ocenić jego stan. Gotowe ciasto powinno być delikatnie klejące, ale nie sprawiać większych problemów w formowaniu kuli. Kiedy uda nam się osiągnąć taką konsystencję, przekładamy je do naoliwionej miski. Dokładnie pokrywamy oliwą całą powierzchnię ciasta i szczelnie zakrywamy miskę folią spożywczą. Tak przygotowane ciasto odstawiamy do wyrośnięcia na około godzinę lub do podwojenia swojej objętości. Ciasto już wyrosło, czas je uformować i ozdobić. Po godzinie ciasto powinno być puszyste i gotowe do formowania. Ukształtujemy je w prostokątnej blaszce do pieczenia. Moja ma wymiary 37 na 25 cm. Na blachę wylewamy łyżkę oliwy z oliwek i rozprowadzamy ją równo pędzelkiem po całej powierzchni. Na natłuszczoną blachę wykładamy wyrośnięte ciasto i delikatnie rozciągamy je palcami tak, żeby pokryło całą powierzchnię formy. Jeśli nie dekorujecie swojej focacci w żaden sposób, odstawcie ją teraz pod przykryciem na około 30 minut do lekkiego wyrośnięcia. Po tym czasie zróbcie w niej wgłębienia, polejcie oliwą i wstawcie do piekarnika. Ja wgłębienia w cieście robię już teraz. Najlepiej oczywiście jest zrobić to palcami na całej powierzchni. Focaccię polewam pozostałą oliwą z oliwek, około 2 łyżkami i delikatnie rozsmarowuję ją za pomocą pędzelka po całej powierzchni. Im więcej małych jeziorek oliwy, tym lepiej. Focaccię posypuję solą i na życzenie mojej żony przyozdabiam tak, żeby wyglądała jak mały obraz. Do tego celu możecie użyć, tak jak ja, np. pokrojonych w plastry papryk, przekrojonych pomidorów koktajlowych, szczypiorku czy rozmarynu. Dobrze sprawdzi się w tej roli wszystko, z czego można ułożyć estetyczny wzór. U mnie wyszło coś na kształt łąki. Warzywa delikatnie smarujemy oliwą z oliwek, dzięki temu nie spalą się w trakcie pieczenia. Tak przygotowaną focaccię ponownie przykrywam folią spożywczą i odstawiam na około 30 minut, żeby ciasto lekko odpoczęło i lekko podrosło. Po tym czasie focaccia ląduje w piekarniku rozgrzanym do 220 stopni Celsjusza, grzejącym w funkcji góra-dół na około 20 minut do uzyskania pięknego, złotego koloru.
Gotowe pieczywo wyciągamy z piekarnika i obficie polewamy oliwą z oliwek. Najlepiej jest to zrobić, kiedy focaccia jest jeszcze gorąca. Tak przygotowaną można kroić w paski i podawać w towarzystwie dodatkowej oliwy, octu balsamicznego, dipów lub innych ulubionych dodatków. Nasza puszysta i aromatyczna focaccia jest gotowa do podania. Można się częstować. Wyglądała tak pięknie, że szkoda było ją kroić, ale co poradzić? Jak mus, to mus. Próbujemy. Słuchajcie, pieczywko choć płaskie jest niesamowicie puszyste. Czuć w nim wyraźnie smak rozmarynu i fajnie przypieczonej papryki. Jeszcze lepiej smakowałoby umoczone w oliwie z oliwek, occie balsamicznym lub jakimś gęstym, wyrazistym dipie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione rodzaje pieczywa. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!